Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Anika, a w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak sobie zrobić takie grube, ciepłe ocieplacze na łydeczki. Uważam, że jest to właśnie niezbędne dla każdej kobiety, ponieważ możemy je nosić zarówno właśnie na spodenki, na rajtuski, czy też właśnie na getry i na pewno nie zmarzniemy. Słuchajcie, jeśli chodzi o sam projekt, to jest bardzo prosty. Został stworzony tutaj w taki wzór klasyczna jodełka, więc naprawdę fajnie to wygląda. Od razu też robimy ściągacz na górze i na dole, więc tak naprawdę robimy sobie prostokąt bądź też właśnie kwadrat, w zależności od tego, jaki sobie wybierzecie rozmiar. Ja zrobiłam sobie troszeczkę krótsze, bo ja też nie jestem wysoka. Wy możecie dostosować pod siebie właśnie rozmiar i w trakcie robienia filmiku powiem Wam ewentualnie właśnie, jak to zrobić. Jedynie chciałabym Wam jeszcze powiedzieć tutaj, ponieważ w trakcie robienia filmiku może nie powiedziałam, jeśli chodzi o ściągacz. Moje geterki są bardziej takie dopasowane, bo to nie jest taki rozciągliwy wzór, więc jeżeli potrzebujecie ten ściągacz, żeby był węższy, zwłaszcza tutaj na dole, mogę po prostu Wam polecić zrobić sobie mniejszym szydełkiem. I wzór właśnie na ściągacz mniejszym szydełkiem, a środkowe większym. Jeśli właśnie chodzi o to, z czego ja zrobiłam te geterki, to ja użyłam sobie właśnie dwóch włóczek. Drops Alpaca Mix. Jeden kolor to jest 501, drugi to jest 517. Wy oczywiście możecie używać dowolnej włóczki, jaka Wam tylko pasuje w różnej kolorystyce, ale pamiętajcie, żeby sobie odpowiednio dopasować rozmiar szydełka i oczywiście oczek. Jeśli chodzi o zużycie, to tak naprawdę ja zużyłam 1,5 motka z każdej na jedną taką getrę, czyli tak naprawdę trzeba mieć 3 motki tej i tej, no i w zasadzie to jest resztka z tych moich motek, czyli coś tam zostaje. Być może można się zmieścić po 2 motkach w tej i w tej, jeżeli ta geterka będzie węższa na przykład. Także tą wielkość szydełka i ilość włóczki po prostu musicie dostosować pod siebie, bo mówię, wzór można po prostu modyfikować. Także jeżeli Wam się podoba taka geterka i chcielibyście mieć ocieplacze, a mam nadzieję, że chcecie, to zapraszam Was na filmik. A jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to bardzo proszę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał i małego lajka. Także działamy. Zanim pokażę Wam, jak zrobić sobie taką geterkę, przygotowałam sobie już pierwszą. Tak wygląda właśnie pierwsza, ona jeszcze nie jest zszyta specjalnie, żeby właśnie móc sobie policzyć, ile ja sobie zrobiłam takich rzędów w pierwszej i zrobić drugą taką samą. A tak właśnie wygląda wzór w przybliżeniu. Tutaj ewidentnie widzimy po prostu taki wzór układający się w jodełeczkę. Słuchajcie, jeśli chodzi o rozmiar, no to tak, moja getra to taka jest troszeczkę krótka, nie jest zbyt wysoka, bo ja też nie jestem wysoka. A tutaj na wysokość ma około 33 cm, natomiast jeżeli chodzi o szerokość, to jest około 35-36 cm. Sami możecie sobie oczywiście dostosować tą getrę do własnych potrzeb, w zależności też od tego, jaką włóczką pracujecie i na jakim szydełku, musicie po prostu przerobić sobie pierwszą próbkę. Jak pokażę Wam, jak zrobić właśnie wzorek, warto sobie przerobić początkowo, nie wiem, 20-30 oczek, zobaczyć, jak włóczka się zachowuje i jakim szydełkiem będzie po prostu Wam lepiej się pracowało. Ja pracuję właśnie na podwójnej włóczce, tak jak Wam pokazywałam, na szydełku numer 4 i u mnie, jeśli chodzi o taką wysokość, aby uzyskać, musiałam nabrać tutaj 70 oczek łańcuszka, z czego 10 przeznaczyłam sobie tutaj na ściągacz dolny i 10 na ściągacz górny. W środeczku mam 50 oczek. Jeśli chodzi o wymiarowanie, wiadomo, ściągacz nie musi być zbyt wielki, więc możemy zostawiać sobie zawsze taki sam krótki, natomiast rozszerzać, wydłużać możemy sobie właśnie ten środkowy wzór, czyli tak, po przerobieniu sobie próbeczki patrzymy sobie, gdzie mamy 10 cm na przykład, albo 5 cm i dokładnie liczymy sobie tutaj te oczka, ile właśnie wchodzi Wam oczek na te 10 cm i o tyle właśnie trzeba sobie powiększać właśnie wzór i oczka i wyjdzie Wam w miarę właśnie wysokość, którą chcecie. Czyli przykładowo, ja tutaj mam 5 cm, tak? I 5 cm daje mi raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oczek, tak? Tutaj jest 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oczek, tak? Czyli jeżeli chciałabym uzyskać 10 cm, to prawdopodobnie będę musiała nabrać około 18 oczek. I w ten sposób sobie można zwymiarować, zrobić sobie właśnie na początek próbeczkę i zobaczyć, ile potrzebujecie nabrać tych oczek. Tak jak mówię, ja mam dostosowane do swojej włóczki. Jeżeli macie inną, to po prostu próbujcie, róbcie próbki i wtedy zobaczycie, jak Wam to właśnie wyjdzie.
Ok, czyli co? Zabieramy się za wzorek, będziemy nabierać sobie 70 oczek łańcuszka. Czyli na początek zrobimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób. Ja robię w ten sposób, jeżeli macie swój ulubiony, to oczywiście róbcie po swojemu. Ważne, żeby nam się oczko tutaj zwężało. Czyli tak, zaciskamy sobie troszeczkę oczko i zbieramy sobie, nakładamy sobie 70 oczek łańcuszka w ten sposób. Cały czas. Ja sobie nabiorę i pokażę Wam, co dalej. Ja już mam nabrane 70 oczek, następnie robię sobie 71 oczko, to będzie takie oczko brzegowe, które nie będzie wliczane do wzoru i będziemy sobie po prostu je pomijać. Zaczynamy sobie robić nasz już ściek, tak jak mówiłam, robimy sobie od razu ściągacz dolny i górny, więc przez pierwsze najbliższe 10 oczek będziemy sobie przerabiać ściągacz. Odwracamy sobie robótkę. I będziemy patrzeć teraz na pętelkę, która jest tutaj z tyłu. Czyli tak, pomijając tą pierwszą, którą było oczkiem tutaj brzegowym, zaczynamy od drugiej pętelki i będziemy sobie robić oczka ścisłe nawijane. Czyli robimy sobie narzut w ten sposób i przekładamy przez wszystko. Czyli tak, przekładamy tu i przez 2 oczka. Wbijamy się w pętelkę, przekładamy i przez wszystko. W ten sposób będzie wyglądał ściągacz. Ten pierwszy taki łańcuszek, on jest troszeczkę zawsze początkowy, więc inaczej wygląda. Musimy przerobić sobie po prostu początek, czyli tak cały czas robię sobie oczka ścisłe z narzutem i tak przerabiam sobie przez 10 oczek. Czyli już mam tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jeszcze jedno oczko, czyli narzut i przekładam sobie. Oczywiście to 10 oczko sobie zaznaczamy jakąś agrafką czy też znacznikiem, bo będziemy wracać, żeby byłoby nam łatwiej rozpoznać, gdzie następuje zmiana wzoru. Następnie będziemy robić sobie wzór środkowy i tutaj będziemy robić już półsłupki nawijane, z tym, że pierwszy półsłupek nawijany zrobimy sobie taki standardowy, czyli narzut. Przekładamy się i przez 3. Natomiast już kolejne będziemy nie robić takich narzutów, tylko będziemy korzystać tutaj z tej pętelki z poprzedniego półsłupka. Takiej pętelki. Jak przerobicie sobie każdy półsłupek, składa się tutaj tak z pierwszego oczka, z środkowej pętelki i tutaj takiej. I właśnie o tą pętelkę nam chodzi. Ja muszę zahaczać 2. Wy jeżeli robicie z pojedynczej, to będziecie mieć pojedynczą. Czyli tak, nie robimy już narzutu, tylko zahaczamy szydełko właśnie o tą pętelkę, wbijamy się w kolejne oczko, przekładamy włóczkę, zahaczamy włóczkę i przekładamy przez 3. I tak będziemy robić cały czas na tej naszej prawej stronie. Obecnie właśnie robimy prawą stronę, czyli tak robimy sobie w miarę luźno, żeby to oczko się nam nie zaciskało. I przekładamy sobie po prostu, robimy tak jakbyśmy robili półsłupki, z tym, że właśnie narzutem jest tutaj ta pętelka z poprzedniego wzoru, z poprzedniego półsłupeczka. Czyli tak, cały czas tak samo. Cały czas się tutaj wbijamy, też starajmy się właśnie robić w miarę tutaj luźno tą pętelkę tutaj, żeby nam było łatwiej później sobie ją tutaj zabrać. Czyli tak, ja sobie przerobię takich 50 właśnie oczek. Jak sobie 50 oczek, to pokażę Wam, co dalej. I przerobiłam sobie już moje 50 oczek. Do końca zostało mi moje 10 oczek, czyli ściągacz górny. Czyli robimy dokładnie tak samo, jak robiliśmy na początku. Robimy sobie narzut i robimy sobie oczka ścisłe nawijane. W ten sposób. Oczywiście możemy sobie tutaj zaznaczyć to pierwsze oczko, ale zaraz też będziemy wracać, więc można po prostu odliczyć. Ale ja sobie zaznaczę i przerobię sobie 10 półsłupków nawijanych w ten sam sposób, co było na dole, na początku. Ważne, żeby się liczba zgadzała. I po przerobieniu tutaj zaczniemy sobie już robić lewą stronę. Jestem już tutaj na końcu, ostatnie oczko. Ok, słuchajcie, no i oczywiście tutaj też robię sobie do oczko do góry, żeby było ładne przejście, żeby krawat mi się ładnie układała. I co? I zawsze, słuchajcie, gdy robimy sobie to oczko, obracamy sobie robótkę w jedną stronę. Czyli tak, pamiętajcie, że jeżeli wy chcecie obracać sobie w ten sposób, to w ten.
Jeżeli lubicie odwracać odwrotnie, tak, no to odwracajcie tak. Ważne, żeby zachować po prostu tą samą sposób odwracania, ten sam sposób, dlatego że tutaj już przy tym ściągaczu to będzie widać, jak sobie właśnie będziecie odwracać. Będzie tutaj troszeczkę właśnie widać, sposób odwracania się tutaj akurat jest ważny, więc tak jak mówię, no tu już nie ma więcej wykończeń, róbcie zawsze tak samo. Czyli tak, ja sobie odwracam w tą stronę i znowu zaczynam sobie robić dalej mój ściągacz. Wzór na ściągacz jest taki sam, zarówno jak i z prawej, jak i z lewej strony. To zawsze będą, słuchajcie, oczka ścisłe nawijane, bijane w tylną pęteleczkę. Czyli mamy zawsze tutaj takie oczko, tu widzimy oczko, to jest nasze podstawowe oczko, a my musimy się zahaczać o tą pęteleczkę. Tylko o tą i wówczas wyjdzie nam taki fajny właśnie ściek. Czyli tak, robimy narzut, tylna pętelka, przez 2 narzut, przekładamy przez tylną pętelkę i od razu przez 2. Cały czas tak samo do momentu, aż dojdę sobie do mojego znacznika. Jeszcze mi tutaj zostały 2 oczka, czyli jeszcze jedno i tu mam ostatnie oczko, czyli również przerabiam sobie mój ściągacz w ten sposób. No i tutaj sobie zaznaczam znowu, żeby mi było łatwo sobie rozpoznać, gdzie mam sobie zmienić ściek. No i teraz zaczynamy tą najprzyjemniejszą rzecz. Będziemy sobie robić półsłupki niestety na lewej stronie i one troszeczkę inaczej będą wyglądały. Już Wam pokazuję. Ok, czyli teraz zmieniamy sobie wzór na środkowy, przerobiliśmy sobie ściągacz. Czyli tak, pierwszy półsłupek robimy bez zmian, robimy sobie narzut i zrobimy półsłupek, ale będziemy się przebijać przez tutaj wszystkie pętelki. Mam na myśli tak, przede wszystkim całe oczko tutaj, tu były oczko z 2 pętelek i jeszcze pod tym oczkiem mamy tutaj taką pęteleczkę. I ja również się pod nią przebiję, czyli tak naprawdę 3 takie pętelki muszą być na szydełku i przerobię sobie półsłupek. Słuchajcie, ten półsłupek jest no, troszeczkę inny, on jest taki początkowy, ja sobie go w ten sposób przerabiam. Jeżeli Wy macie jakiś inny pomysł, to oczywiście możecie robić po swojemu, mi jest tak po prostu wygodniej. Następnie będziemy pracować na półsłupków, ale właściwie tutaj, z tyłu, z tylnej pętelki. Czyli ten wzór po prostu polega na tym, żeby się dobrze tutaj wbić i przerabiać półsłupki z tyłu. Czyli tak, to samo, co robiliśmy na początku, wyszukiwaliśmy sobie pętelki z poprzedniego półsłupka, to samo robimy tutaj. Mam taką pętelkę z poprzedniego półsłupka. To jest ta tutaj taka pierwsza. Też jak będziecie robić w miarę luźno, to będziecie ją widzieć. Od razu, nie przekładając włóczki na tył, tylko cały czas trzymając sobie ją tutaj z przodu, czyli pamiętajcie, że włóczka nie może być z tyłu, tylko tutaj z przodu, od razu przebijam się tutaj szydełkiem, również przez 3 pętelki, raz, 2, 3, zahaczam wszystkie tutaj pętelki i dopiero teraz zabieram sobie tą włóczkę. Czyli tak wygląda po przerobieniu, tak śmiesznie ten półsłupek i dopiero sobie robię półsłupek. Czyli to jest mój pierwszy tak naprawdę przerobiony taki półsłupek wiodełeczkę. I znowu przekładam sobie włóczkę tutaj, zabieram sobie pierwsze, bijam się od razu tutaj przez 3 kolejne wolne oczko, przekładam sobie tutaj włóczkę i przerabiam półsłupek. Czyli po prostu musimy pracować tak naprawdę tutaj na tylnych pętelkach, bijając się i przekładając. I bardzo ważne jest właśnie przy tym wzorze, gdzie mamy tą włóczkę, bo jeżeli będziemy ją gdzieś tam daleko trzymać, to nie będzie Wam wychodziło. Ja tutaj, ponieważ mam kamerkę, no jest mi też ciężko manipulować, więc dlatego tak pokazuję, ale to się da fajnie wyregulować i fajnie się naprawdę robi. Jest na to fajna taktyka. Czyli tak, zahaczamy sobie znowu, tak jak mówię, tę pętelkę tutaj od razu widać. Jest taka pierwsza pętelka. Przebijamy się w kolejne oczko, widzimy, że tu jest zajęta, więc pierwsze wolne oczko razem z tą pętelką tutaj, czyli tak naprawdę 3 pętelki i dopiero tutaj z przodu zawieramy sobie włóczkę. W ten sposób. I tak będą wyglądać nasze półsłupki. Tak jak widzicie, wystarczy trzymać po prostu włóczkę w ten sposób, ona nie musi być przełożona.
tak chciałam Wam pokazać po prostu, żeby ona nie szła Wam tam gdzieś, bo wtedy nie będziecie mieli skąd zabrać włóczki. Czyli po prostu ona tak naprawdę jest tutaj też pomiędzy, na środku, na początku. Dopiero później tutaj po zabraniu właśnie w ten sposób tutaj będziemy przerabiać. To są takie półsłupki do właśnie tego ściegu. One są może dosyć dla początkujących ciężkie do przerobienia, ale jeżeli wzór Wam będzie dobrze wychodził, to znaczy, że już po prostu opanowaliście ten najgorszy etap. Czyli tak, cały czas wbijam się tutaj, przykładam przez wszystkie 3 i przerabiam. Tutaj niestety trochę się schodzi przy przerobieniu tych pierwszych właśnie półsłupków, ale da się to po prostu też opanować. Czyli cały czas tak samo przerabiam przez 3. I ja takich właśnie półsłupków przerobię sobie również do końca przez moje 50. Pamiętajcie, żeby się tutaj przekładać przez 3 pętelki. Czyli pierwsza pętelka, 3 pętelki, zabieram i przerabiam. I znowu. I tak przerobię sobie do mojego znacznika tutaj i pokażę Wam, co dalej. I przerobiłam sobie już moje 50 półsłupków i jestem tutaj, gdzie mój znacznik. I tutaj oczywiście robimy cały czas tak samo, czyli wbijamy się w tylną pętelkę i przerabiamy sobie nasze półsłupki. Oczka ścisłe nawijane. Czyli tak, tu się nic, słuchajcie, nie zmienia. Tak naprawdę ten wzór na ścieg jest cały czas taki sam, więc tylko tak naprawdę środek jest skomplikowany, ale da radę go zrobić. Czyli tak, ja sobie tutaj już przerobię. Jeszcze mi zostały 3 oczka i na końcu, tutaj właśnie pokażę Wam, również wbijamy się tutaj, ale wbijamy się w cały tutaj półsłupeczek. Zahaczając, znaczy oczko, zahaczając dwie pętelki. Czyli pamiętajcie, żeby na końcu zawsze robić sobie 2 pętelki, wtedy ten ścieg będzie taki właśnie stabilniejszy, nie będzie się nam tutaj nic rozchodziło. I oczywiście kończymy też oczkiem i cały czas tak samo odwracamy i robimy sobie dalej tak samo. Czyli wzór na ściągacz jest taki sam, na końcu robimy całe oczko, później oczko brzegowe, odwracamy cały czas tak samo i wbijamy się tutaj w tylną pęteleczkę. Ja sobie przerobię 10 moich tutaj oczek ścisłych i oczywiście znaczymy sobie, wtedy będzie nam prościej rozpoznać, gdzie się skończył, gdzie się zaczął wzór. W ten sposób mam tu już raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 przerobiłam. No i zaczynamy wzór środkowy. Słuchajcie, tu wzór środkowy tak naprawdę jest prosty, jeśli jesteśmy też z prawej strony, bo tutaj właśnie widzicie, że to jest moja prawa strona, czyli tak jak zaczynaliśmy od tych półsłupków wbijanych tutaj z przodu i tutaj nam ładnie się już właśnie ta jodełka układa. Z tyłu nie będzie nic. Ja Wam nie pokazywałam na tym panelu, ale właśnie to jest prawa strona, natomiast tak wygląda lewa. Ona po prostu nie ma nic. Jeżeli z lewej Wam zacznie wychodzić jodełka, to znaczy, że źle robicie i trzeba się wrócić i zobaczyć jeszcze raz. Z prawej strony jest tylko jodełka. Czyli tak, tutaj zaczynamy prawą stronę i prawa strona jest po prostu prostsza, jak to zwykle bywa, czyli robimy sobie zwykły narzut i pierwszy słupek, półsłupek zawsze jest taki sam, tak jak zarówno w prawej, jak i w lewej stronie i również tutaj się będę przebijała przez 3 oczka, czyli tak, akurat z tej strony widzę moje oczka, które się składają właśnie z 2 pętelek i dopiero z tyłu mam tą trzecią pętelkę, tutaj, przez nią też się przebijamy, czyli zawsze muszą być 3 pętelki, wtedy wzór jest ładniejszy. I tutaj z prawej strony robimy po prostu wbijając się tutaj, mamy tą pętelkę, tylko na lewej stronie musimy takiej kombinacji robić, czyli tak, zahaczamy tutaj, przeciągamy sobie przez 3 pętelki, pamiętajcie, żeby przełożyć szydełko, sprawdzić, czy przeciągnęliście przez 3 tutaj. I robimy sobie zwykłe półsłupki. Też starajmy się w miarę luźno, właśnie, żeby sobie nie zablokować tutaj naszych robótki. I tak, tu już jest prościej, tu idzie szybciej. Cały czas tak samo. Czyli tak jak widzicie, wzór na prawej stronie tworzy nam tutaj końcowy taki efekt tej jodełki.
jak gdyby wzór na lewej zaczynał tą stronę, a wzór na prawej wykańcza. I dopiero pierwsza taka jodełka. Tu mam taki łańcuszek, który specjalnie sobie zostawiłam, żeby właśnie było to zszycie i łączenie. Natomiast to jest dopiero moja pierwsza jodełka, czyli taka jodełka powstaje z prawej i z lewej strony równocześnie, czyli trzeba wykonać jeden rząd prawy, jeden lewy, żeby powstała nam taka jedna właśnie jodełka. Czyli tak, ja sobie przerabiam już tutaj właśnie do końca. W ten sposób, tu idzie szybciej, cały czas tak samo, bijamy się. No i pokażę Wam jeszcze raz, jak właśnie przerobić tą lewą stronę. Teraz już będzie może prościej, bo już będzie właśnie widać ten ściek. Zawsze początkowe tutaj etapy są trudniejsze. Ja już zrobiłam sobie prawą stronę, czyli zrobiłam sobie tutaj do końca tą jodełkę, przerobiłam sobie ściągacz, zawróciłam i znowu przerobiłam sobie tutaj z lewej strony ściągacz i właśnie jeszcze raz chcę Wam pokazać tą lewą stronę, bo pewnie ona jest najbardziej skomplikowana. Czyli tak, przerobiłam sobie 10 oczek i znowu robię sobie pierwszy półsłupek, tak mówię, ja robię z tej strony, można by oczywiście robić go sobie już od tyłu, a jak najbardziej, natomiast ja sobie go przerabiam z prawej, tak naprawdę tutaj też już tego jeszcze nie widać. Ja mam taki wzór, że akurat tak naprawdę nie widać, z której strony to było przerabiane. Czyli tak, przerabiam sobie pierwszy półsłupek w ten sposób, no i drugi półsłupek już się zaczyna tutaj gimnastykowanie, czyli ten pierwszy właśnie zaczynamy w ten sposób, że wyszukujemy pętelki tutaj, tej pierwszej, która tutaj była. Może wygodniej by było go zrobić właśnie od tyłu, ale ja sobie już tak go przerobiłam, może za bardzo zacisnęłam. O, i tutaj mam tą moją pierwszą pętelkę. Wbijam się w kolejne oczko. Pamiętajcie, żeby się też wbijać w kolejne oczko, bo tutaj pomimo, że widzimy jakieś oczko, to tu już jest zaczepione oczko. Więc patrzcie, czy po prostu jest wolne oczko, czy jest zaczepione. I tutaj przekładam sobie znowu przez 3 i przerabiam sobie pierwsze. I znowu zaczepiam, przerabiam, przekładam w ten sposób. Wbijam się również tutaj w 3 pętelki. W ten sposób. Po czym poznać, że dobrze robimy? No właśnie po tym, że tu jak jesteśmy na lewej stronie, to wiadomo, nie ma nic, a tu pomału tworzy nam się pierwsza połowa naszej jodełki. Tak jak tutaj widzicie, to była właśnie pierwsza tutaj połowa z tej strony, na prawej wykańczamy drugą. I właśnie tutaj jest pierwsza połowa. Jeżeli właśnie idą Wam w ten sposób tutaj ten ściek, to znaczy, że robimy dobrze. Dlatego właśnie dobrze jest, trzeba pamiętać, żeby się tutaj właśnie poprzebijać przez te wszystkie pętelki, bo to po prostu nam zakrywa kolejny półsłupek. Słuchajcie, i tak robimy przez cały czas. Wzór się już po prostu nie zmienia. Na lewej stronie niestety gimnastykujemy palce i przekładamy w ten sposób. Na prawej stronie jest to troszeczkę prostsze. I robimy oczywiście dotąd, dopóki potrzebujecie. Mierzycie po prostu na bieżąco, na nóżkę zakładamy, przymierzamy, jaka szerokość jest nam potrzebna i dopiero wtedy właśnie kończymy sobie już przerabianie. I ja sobie tutaj przerobię do końca już tą moją gaderkę i jeszcze Wam pokażę, jak sobie ładnie tutaj zakończyć, żeby nie było widać zbytnio łączenia. Czyli ja przerabiam dalej, pierwszą już mam i pokazuję jeszcze, jak zakończyć. Ja już przerobiłam sobie całą szerokość mojej gaderki i słuchajcie, będziemy teraz sobie zamykać, pokażę Wam, jak właśnie zakończyć. Czyli tak, tu był mój początkowy brzeg, gdzie mam właśnie włóczkę i kończymy sobie w momencie, gdzie przerobimy sobie tak naprawdę tutaj pełny wzór, czyli mamy całą jodełkę plus właśnie taki łańcuszek i to będzie dokładnie w tym samym momencie, to będzie góra, czyli ona się tutaj spotykają. Następnie bierzemy sobie troszeczkę mniejsze szydełko, ja sobie wezmę 3,5, żeby właśnie lepiej mi się przebijało. Wy sobie dostosujcie do Waszych potrzeb. Mamy tutaj pętelkę i będziemy sobie od razu zszywać. Czyli tak, składamy sobie tutaj prawą stroną do środka, czyli będziemy zszywać na lewej stronie. Ja będę sobie zszywała od razu szydełkiem, jest mi tak wygodniej i też ładniej wychodzi wzorek. Czyli tak, mam tą pętelkę, następnie tą pętelkę tutaj znajduję sobie pierwsze oczko, ono może być takie troszeczkę większe, przełożę sobie
składam sobie w ten sposób, że wyciągam, jeszcze raz zbijam się to moje pierwsze oczko, tu mam tą pętelkę i przebijam się tutaj w to pierwsze oczko, w ten sposób. I sobie zrobię tutaj oczko ścisłe. Mam już takie pierwsze połączenie, w ten sposób. Następnie, słuchajcie, to też zależy, jeżeli robiliście tak jak ja, no to wzór macie tak jak ja. Ja będę starała się tutaj zszyć tak, żeby właśnie wzór był kontynuacją, a nie wystawały mi jakieś niepotrzebne tutaj wzorki. Czyli tak, na tej stronie będę się wbijała tutaj tą całą tutaj pęteleczkę, żeby ją po prostu nie było, żeby jej już nie było, żeby tutaj wzorek szedł z tej strony. Natomiast tutaj muszę się przebić przez tą pętelkę tutaj, żeby tak samo ją tutaj zamknąć. Czyli nie te tutaj, tylko te w środeczku. To też tutaj ładnie widać, już Wam pokazuję. Czyli tak, tu się mijam szydełkiem w całą pętelkę, później następne oczko tutaj i przerabiam sobie oczko ścisłe. Czyli cały czas tak samo. Dzięki temu ładnie sobie po prostu zamkniemy naszą gaderkę, nasz ocieplacz. Czyli przebijamy się przez dwie i robimy sobie oczko ścisłe. Cały czas tutaj przez dwie i oczko ścisłe. I tak samo będzie tutaj na momencie, gdzie dojdziemy do naszego środkowego wzoru. Czyli tak ja sobie jeszcze tutaj przerobię. Cały czas patrzymy, czy się dobrze wbijamy. Całe oczko i tutaj również całe. I już przechodzę właśnie na tą część, gdzie była ta jodełka i właśnie to oczko całe tak samo zabieram, żeby tak naprawdę mi ta jodełka została tylko i również całe oczko tutaj z tej strony. I cały czas robię tak samo, tylko pamiętajcie, żeby się nie wbijać tutaj, tylko popatrzeć, gdzie to oczko się kończy tutaj, bo dzięki temu nie będziemy mieć takiej dodatkowej linii. Czyli z tej strony tu od środka sprawdzamy oczko, tu i zaraz Wam właśnie pokażę, jak to będzie wyglądało po przerobieniu sobie w ten sposób. Czyli tak będziemy robić do końca, a po przerobieniu mamy po prostu w ten sposób, że jodełki są jak gdyby kontynuacją, tu również tak naprawdę bardzo mały szef. Czyli tak, ja sobie przerabiam do końca, oczywiście na końcu robimy sobie oczko ścisłe. Już sobie przerobię i Wam pokazuję. I ja już przerobiłam sobie przez wszystkie oczka i oczywiście na końcu robimy sobie oczko ścisłe, zamykamy i staramy się pochować, poprzeplatać sobie tutaj włóczkę. Słuchajcie, to jest oczywiście gaderka z lewej strony. Jak już sobie ją przewiniemy, mamy gaderkę z prawej strony i tak się prezentuje. Jest na pewno bardzo ciepła i gruba. Mam nadzieję, że sobie taką zrobicie, że Wam się podobał tutorial. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym filmiku. Także do zobaczenia.